Ludzie noszą różne rzeczy. Zakładają drogie zegarki, markowe torebki, markowe buty, fajne okulary. A my pokazujemy, że jest coś złote, a skromne. Dostaliśmy właśnie przesyłkę z WAG Motorsport. Nie mylić z WAG-iem, ale to są dwa różne światy. I dzięki temu mamy szansę wejść naszym projektem na jeszcze wyższy poziom, na zrobienie jeszcze bardziej unikalnego samochodu. Masz kilka rozwiązań, żeby podnieść moc w aucie. Najprostszym jest załadowanie turbo. I wepchnięcie jeszcze większej ilości powietrza do silnika. My musimy zostać w klasie wolnossącej, więc te konie są dosyć drogie. Więc jeśli spotkacie kogoś z taką koszulką na mieście, nie myślcie sobie, że to jest byle co. To jest naprawdę produkt premium. A ja Was zapraszam do unboxingu tych oto zabawek. Ja już wszystko przejrzałem sobie wcześniej, nie ukrywam, nie wytrzymaliśmy z tatą, już nas tutaj korciło, żeby to wszystko rozpakować, więc wiem, co jest, co przyszło, jaka paczka jest gdzie. Zacznijmy sobie może od wyłożenia rzeczy, które są związane z głowicą, z górą silnika. Mamy, oj, żeby Was nie skłamać, co tutaj było, kurczę, aż tak nie pamiętam. Dobra, to może być, to jest też do głowicy, to są rzeczy związane z głowicą, to chyba nie było związane z głowicą, jest w sumie związane z głowicą i takie dwie rzeczy długie, musimy zobaczyć, czy one nie ucierpiały nam w transporcie. Dobra, więc tak, mamy tutaj dwa wałki, wałek ssący, wałek wydechowy. W tym aucie już były założone wałki ze stage'em chyba 1, to jeszcze taka wersja, żeby na ulicę w miarę pasowały. Te wałki, co my tutaj mamy pokazane, o zobaczcie, ja też nie chcę ich zbytnio mocno rozkładać, bo wiadomo, to są części bardzo delikatne, zobaczcie jak to jest zapakowane. To jest wałek dolotowy, wydechowy wygląda bardzo podobnie. One są firmy Schlick. Zobaczcie, jakie one są ostre. To są najostrzejsze wałki, jakie są dostępne, jakie można kupić. Do tych wałków musi być Vanos Blocker. Vanos Blocker również został zamówiony tutaj przez nas. Wszystko, pozwólcie, zapakuję to w miarę, żeby to się nie poobijało, bo to są dosyć drogie sprawy, dlatego nie będziemy tego drugiego wałka otwierać. Części jadą bezpośrednio do Jacka z silnikiem. Najprawdopodobniej wydarzy się to jutro, po to, żeby przyspieszyć ten proces składania. Dobra, mamy wałek ssący, wałek wydechowy. Mamy również sprężynki, 4 zestawy czy 5 zestawów. Powiem Wam tak, ja nie jestem dobry od składania w aut. Jeżeli chodzi o silnik, to zostawiam profesjonalistom, czyli Jackowi i zespołowi całemu Jacka. I tak, to są sprężynki, to są podkładki do sprężynek. Sprężynki, z tego co pamiętam, są tytanowe. Zobaczcie, to są różnego rodzaju sprężynki. Nie będę Was kłamał, nie będę opowiadał, co to dokładnie jest, jakie one mają wartości. Są to mocniejsze sprężynki po to, żeby zawór nie spotkał się z tłokiem, ponieważ chcemy zakręcić ten silnik jeszcze wyżej. I to są podkładki do tych sprężynek, a to są nasze sprężynki. Ich są 3 zestawy. Nie wiem dlaczego aż tyle, ale tak tutaj Tony z WAG Motorsport nam podpowiedział, żeby kupić 3 zestawy. Tak było na zamówieniu. Albo to są tytanowe? Chyba to jest tytanowe. Sprężyny są zwykłe. Tytanowe są podkładki. Przepraszam Was
bardzo. Co mamy tutaj? Uwaga, tak jak mówiłem, tadam, Vanos Blocker. Vanos Blocker zakłada się od przodu. Zobaczcie tutaj. Tutaj mamy w BMC sterowanie Vanosa. Ona nas steruje wałkami w zależności od obrotów, żeby jak najwięcej mocy uzyskać w odpowiednich partiach. My, stosując Vanos Blockera, eliminujemy Vanosa w ogóle całego i blokujemy wałki na stałe po to, żeby one miały, żeby silnik generował moc tylko w górnych partiach obrotowych, bo tym silnikiem nie będziemy jeździć po ulicach, nie będziemy jeździć na rajdach, tylko górą jedziemy na to, że cały czas są obroty powyżej 7000, więc tam, gdzie te wałki będą nam dawały. Tu są również blokady do tych wałków, żeby ustawić je w stałej, konkretnej wartości. To już zostawiam Jackowi. Uwaga, mamy więcej mocy, silnik potrzebuje. Moc to jest powietrze plus paliwo i daje to eksplozję. Mamy, przez to, że chcemy więcej mocy uzyskać, musimy dostarczyć mu więcej paliwa. Dlatego montujemy drugi zbiornik. I uwaga, tadam, są to nowe wtryski Injector Dynamics. One są dosyć przewymiarowane do tego, co potrzebujemy. Patrzcie, przychodzą nam z takimi fajnymi adapterami. Nic nie trzeba przerabiać. Podpinamy oryginalne wtyczki, super. Później w przyszłości, jak będziemy zimę mieli, będzie troszkę więcej czasu, przerobię tą wiązkę silnika i zamontujemy od razu już te wtyczki takie, jak powinny być. Jak się nam wtryski sprawdzą, to wiadomo, potrzebujemy mieć drugi komplet na zapas. To są bardzo dobre wtryski. Dobra, chowamy, robimy porządek, bierzemy kolejną paczkę. Kolejną paczką jest to dookoła już silnika kółko ATI. Kółko ATI pozwala nam na wyeliminowanie drgań, które powstają na wale podczas pracy silnika. Jest to o tyle ważne, że im większe mamy te obroty silnika, tym te wibracje są coraz większe, a wibracje powodują to, że naprężenia przechodzą na panewki, więc jakby wpływa to po części na żywotność silnika. Kółko ATI jak kółko ATI, generalnie dosyć dużo tego jeździ i w wyścigach, i w driftach, i w drifcie, i w rajdzie. To kółko jest do silnika S54, więc z tego, co zdążyliśmy się zorientować, to WAG ma wyłączność na to kółko. Kółko jak kółko, powiem Wam, technologia widzę tutaj jest tajemnicza jakaś, nie chcę, wiecie, musielibyście się zgłębić w neta, jak to się ustawia, jak to się robi. Ja wiem, że to powinno pomóc w naszym samochodzie. Do tego kółka, no bo jakoś musimy to przymocować do naszego wału. Jest jeszcze taki adapter, który znajduje się tutaj w drugim opakowaniu. To jest tak, że te wszystkie rzeczy są tak dobrane, żeby to wszystko ze sobą jakby pasowało. Dlatego to też, zobaczcie, jest custom i to jest adapter, tylko nie wiem Wam, on chyba idzie od frontu musi iść. O, on tak idzie tutaj od frontu, jest przykręcany i tu jest napędzana nasza pompa wody na przykład i alternator. Tutaj od frontu jest przykręcana zębatka do napędzania paska od skrzyni, od pompy, od pompy do suchej miski, której Wam zaraz pokażę. A tu widocznie jest zabezpieczenie, żeby nam się ten pasek nie ześlizgnął. Kółko mamy omówione. Wrzucam je z powrotem tutaj do opakowania. I co? Po kółku zaczynamy temat suchej miski. Sucha miska powoduje nam to, że auto ma, im szybszy samochód, im więcej docisku, tym zaczynają się robić problemy ze smarowaniem. Sucha miska generalnie oprócz tego, że pomaga smarować, daje stałe ciśnienie oleju, niezmiennie od przeciążeń, to
poprawia wydajność silnika. Teoretycznie przez to, że w pompie, po drugiej stronie tłoków, tam, bo od góry mamy wybuch, a na dole w komorze, jakby tam, gdzie jest wał korbowy, powstaje ciśnienie podczas tego, że tłok leci w dół. Jeżeli spowodujemy to, że tam powstanie nam próżnia, to powinno nam dać trochę koni. Zobaczymy, co wyjdzie na hamowni. I przez to, że już nie mamy już tutaj, eliminujemy filtr oleju, bo filtr będzie w suchej misce, musimy zastosować coś, co nam zakryje tutaj tą podstawkę na olej, bo już tego tutaj nie będziemy mieli. I taka podstawka znajduje się tutaj. Zaślepka, podstawka, różnie można to nazywać. Zobaczcie. Tu mamy wyjście na filtr oleju. Tutaj mamy różne złącza do ciśnienia, tak mi się wydaje, czekajcie, do ciśnienia. Tu jest chyba na chłodnicę oleju, to jest chyba na powrót z chłodnicy oleju. Tutaj mamy wejścia na dwa czujniki, na czujnik ciśnienia oleju i na czujnik od temperatury oleju, więc wydaje mi się, że wiązki nie będzie trzeba przerabiać. Tu oczywiście są jakieś dystanse, które pewnie mocuje się tutaj, bo tu jest gdzieś mocowany alternator, ale to jest taki właśnie aluminiowy zestaw. Jest on, kurczę, powiem Wam, niestety jest dosyć ciężki, ale widocznie tak musi być. Nie wiem, jak ciężkie jest to z tym filtrem. Dobrze. To mamy ogarnięte, omówione. Odkładamy sobie na bok do opakowania. Lecimy z zbiornikiem. Normalnie w misce oleju znajduje się olej. W suchej misce tego oleju tam nie ma i musimy znaleźć jakiś nowy zbiornik na to. Wydawałoby się, że zrobienie zbiornika oleju nie jest skomplikowane, no bo przecież olej leci od góry, spada nam wlatuje do silnika, przelatuje przez silnik, smaruje go i ląduje na dole w misce i olej jest pobierany. Tylko że podczas tego, że tam jest takie zamieszanie w tym silniku, olej miesza się z powietrzem. I problem byłby z tym, żeby zassać ten olej. I olej ma podczas tego, że on się miesza z tym powietrzem, traci swoje właściwości smarujące. Dlatego ten olej z powietrzem, w którym znajduje się bardzo dużo powietrza, bąbelków mikroskopijnych, trafia do takiego zbiornika, on sobie wpada tutaj do góry, przelatuje przez różne komory, które znajdują się w środku zbiornika i tutaj tymi krótcami wylatuje z powrotem. Tutaj jeszcze mamy takie wyjście na odpowietrzenie tego. Tutaj powiem Wam szczerze, ten zbiornik drugi raz w rękach trzymam. Tutaj możecie zobaczyć, że on nie przetrwał próby dostarczenia go do nas, do siedziby. Ale mogę Wam część rzeczy tutaj jeszcze pokazać. O, zobaczcie. Tutaj możecie zobaczyć, że zbiornik tak naprawdę nie jest pusty w środku, tylko wlewamy ten olej i są różnego rodzaju przegrody po to, żeby ten olej oddzielić od tego powietrza. No i powiem szczerze, nie spodziewałem się, że on będzie aż tak duży. Jest to przeogromny zbiornik. Go zalewamy tak naprawdę gdzieś dotąd olejem, więc finalnie oleju jest objętościowo bardzo podobna ilość. Nie wiem, gdzie to zamontuję, bo w komorze silnika na taki zbiorniczek jest ciężko z miejscem. Tutaj mamy oczywiście krucie do spuszczenia tego oleju, tutaj mamy do zaciągania tego oleju. Nie wiem, czy będzie widać. Wszystko ładnie pozamykane. Oj, powiem Wam, to jest bardzo skomplikowana konstrukcja. Nie żałuję, że kupiłem to, bo samemu byłoby bardzo, bardzo ciężko to zrobić. Jak już jesteśmy przy zbiorniku oleju, no to musimy ten olej, który idzie z silnika, przefiltrować. Również z Petersona mamy
filtr oleju. Nie jest to byle jaki filtr. Nie wiem, tutaj nie mam chyba na wierzchu żadnego filtra, żeby Wam pokazać, ale generalnie te filtry są w silnikach papierowe. Ale tam mamy problem, że są, niby papier ma jakąś tam, przepuszcza ten olej, ale nie jest on perfekcyjnie jakby poukładany. Tam może ten wiór przepłynąć sobie gdzieś tam boczkiem. One nie mają jakby te dziurki, bo tam wiadomo, że żeby przepuścić olej, no to musi być jakoś w mikronach otwory i one nie są tak równe. I tak samo już nie zastosowujemy takich filtrów, tylko zastosowujemy już inne, bardziej takie motorsportowe. I to jest, zobaczcie, filtr oleju. Spróbujemy go tutaj otworzyć. Ja takie rzeczy tylko widziałem na filmach. Mało jest samochodów w Polsce, które posiadają takie rzeczy. Zobaczymy, czy uda nam się go otworzyć. Nie wiem, czy będę miał taki duży klucz. Kurczę, zobaczcie. 2 razy 32. O, puściło. Widzisz, nie był dokręcony do końca. Aż się próżnia zrobiła. Sprężynę mamy. Zobaczcie. To jest filtr za to metalowy. Z jakąś taką membranką. Tutaj jakby olej wlatuje, przechodzi przez to. Tu zobaczcie, jeszcze są takie wzmocnienia i wychodzi. Nie jestem pewien, ale gdzieś czytałem i gdzieś usłyszałem u nich na stronie, w jednym z filmów, że te filtry są wielorazowego użytku. Że wystarczy, że je porządnie wyczyścimy, przedmuchamy i można go użyć drugi raz. Nie wiem, ile w tym prawdy. Jeszcze nie zagłębiałem tego tematu, a powiem Wam, że w Polsce jest mało projektów, które by używały takich rzeczy. I co? Kolejną rzeczą jest, ponieważ żeby w komorze tej, gdzie znajduje się wał, nie robiła się zbyt duża próżnia, bo ta pompa cały czas nam chodzi, cały czas nam próbuje zassać ten olej powietrzem, bo to nie jest pompa ona jest mechaniczna, ale działa. Wirniki wyglądają tak, jakby to był kompresor do silników, jak w Dodge'ach, jak tam słyszycie, że wchodzi na obroty i ten kompresor coraz szybciej chodzi i cały czas jakby pcha to powietrze. Więc to jest troszkę jakby konstrukcja śrubowa i żeby ta próżnia nie robiła się zbyt duża, to mamy coś takiego jak regulator ciśnienia próżni. Regulator vacuum. I on jest po to, żeby w silniku nie zrobiła się taka sytuacja, że zassa nam z zewnątrz powietrze przez zimmeringi, które są na wale. Albo zacznie robić przedmuch na pierścieniach. Tego nie jestem pewien, ale na pewno o tych zimmeringach. I to się gdzieś wkręca. Jeszcze nie jestem do końca pewien gdzie, ale tutaj ewidentnie jest to regulator. Wydaje mi się, że go się wkręca gdzieś przy suchej misce. Więc zostawimy sobie go tutaj z boku. Mamy suchą miskę. Sucha miska różni się generalnie od miski zwykłej. Jakie kurde ciężkie. Zobaczcie. Tu mamy wyżłobienia na wał. On sobie tutaj kręci. Olej już tu nam się nie zbiera. Tu jest sucho. Tymi kanałami, które są tutaj powyfrezowane i też już zobaczcie, jakby była jakaś duża katastrofa w silniku, to nie pozwoli przez te duże, przez te metalowe takie jakby filtracyjną siatkę, nie pozwoli nam olej zassać się do pompy oleju. Bo to jest też jakby droga sprawa, jakby tam coś się wleciało,
to już nie mamy tej próżni. Od dołu zobaczcie, widać ewidentnie, ile tutaj jest różnych śrubek. Tu jest zapewne jakiś o-ring, który to wszystko uszczelnia. Zobaczcie, jaka ona jest niziutka. Po co ludzie robią suchą miskę? Po to, żeby silnik, który jest najcięższą jakby rzeczą, pomijając kastę w aucie, zrobić jeszcze niżej, żeby ten środek niżowski był jeszcze niżej. Więc zobaczymy, może coś pozwoli nam to udoskonalić ją. Mamy kolejną rzecz, taką dokładkę tak naprawdę jest tak wyfrezowany adapterek powodujący to, zobaczcie, już mi się o-ring wyskakuje. Tutaj nam wchodzi adapter. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że zrobili to dlatego, żeby zaoszczędzić na materiale, żeby to mogło być trochę niżej, bo zobaczcie, o tyle by musieli grubszy materiał planować, a tak to po prostu wyfrezowali adapter, który powoduje to, że pompa do oleju siedzi sobie i wchodzi na, zobaczcie, tutaj. Bum. Ha. I teraz cały olej, który wlatuje tu, zasysany jest przez te kanały i trafia do pompy oleju. Pompa oleju ma zamontowany zębatkę na pasek klinowy, która siedzi tutaj, jest zamontowana i on napędza z silnika pompę. Mamy również wąż teflonowy z zaciśniętymi tutaj końcówkami i go się tutaj przykręca, bo pompa ma raz, dwa, trzy komory ssące i jedno jakby wyjście, więc z wszystkich tutaj równo zasysa, po to, że jeżeli auto się przemieszcza, no to jednak ten olej troszeczkę tam sobie lata. I otwórzmy jeszcze ostatnie opakowanie. I to jest tak, mamy dwa paski, dwa takie same paski. Jeden jest do zamontowania od razu, drugi jest na zapas. I to są te paski, które napędzają tutaj nam pompę. Zobaczcie, one tutaj bardzo ładnie pasują. Moduł dobrany idealnie. To też jest ważne, żeby dobrać odpowiednio przełożenie między kołem, który jest zamontowany na wale, a przełożeniem, który jest na pompie. Tutaj mamy magiczne coś. To się montuje tutaj u góry. Nie rozkminiałem jeszcze tego, ale wydaje mi się, że to wchodzi chyba tu. I to jest chyba powrót oleju, bo z komory. I może tutaj wsadza się ten regulator vacuum. Nie jestem pewien. Wszystko jest na instrukcjach, w dokumentacji opisane. Ok, to jest właśnie to. To jest właśnie to. I tu u góry reguluje się próżnię. To jest zestaw normalny. To jest adapter, który jest dostarczany przez waka. I zobaczcie, to się wkręca tu. I z tego, co mi się wydaje, to tą próżnię regulujemy od góry, więc już nie ma powrotu do filtra. Zobaczymy jak to działa, podpytamy się, bo wiecie, jak takie projekty się buduje, to warto pytać, bo ludzie, którzy projektują to, wiedzą to najlepiej, jak to zamontować. Na ten odcinek to tyle. Nie będę przynudzał bardziej. Jest to dosyć długi odcinek, w którym rozpakowujemy części. Jeszcze raz bym chciał podziękować WAG Motorsport za współpracę, którą podjęliśmy i zobaczymy, ile ten zestaw przyniesie nam mocy. Plany są duże, oczekiwania są duże,
A czas pokaże. Jest to pierwszy odcinek z robienia tego motoru, więc zapraszam Was na oglądanie następnych. I trzymajcie kciuki, żeby było mocno. Już jest grubo, a mam nadzieję, że będzie mocno. Do zobaczenia.